Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej edycji projektu Akcji Popularyzacji, w której zapraszamy naukowców, którzy odnieśli w swoim życiu sukces. Naszą dzisiejszą gościnią jest Magdalena Stolarek-Januszkiewicz. Magdalena jest dyrektorem w firmie Biofidelity i jest także przy okazji absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Magdalena wygłosi nam dzisiaj wykład naukowy, po części związany z jej pracą, ale o tym, czym zajmuje się w swojej firmie, w której pracuje, powie nam za chwilę, więc jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie z nami. Tematem jej wykładu dzisiaj jest szukanie igły w stogu siana, wykrywanie krążącego DNA nowotworowego. Więc Magda, zapraszam Cię bardzo serdecznie do stolika. Możesz powoli sobie rozpoczynać prezentację. Magda pracuje w firmie Biofidelity w Wielkiej Brytanii i zmieniła nieco swoje zainteresowania. Na początku pracowała z organizmami roślinnymi, a obecnie zajmuje się bardziej tematami związanymi z medycyną. Magdo, bardzo Cię proszę o zaprezentowanie Twojego dzisiejszego wykładu. Dziękuję bardzo, Basiu, za przedstawienie. Witam Państwa. I jak już tu Basia powiedziała, dzisiaj będziemy rozmawiać o krążącym DNA nowotworowym i jak go znaleźć we krwi człowieka. I taki krótki czas, to jest taki wstęp. Chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć trochę o leczeniu targetowanym i celowanym, z czym to się wiąże i związane jest to z badaniem biomarkerów genetycznych oraz chciałabym Państwu opowiedzieć, jak to ma się to wszystko do leczenia raka płuc, a następnie przejdę już do szczegółów związanych z krążącym DNA nowotworowym, jak jest wykrywane, za pomocą jakiego typu biopsji, jaka jest jego charakterystyka i jakie jest jego zastosowanie, a także technologie, które wykrywają to krążące DNA w krwi. Więc zaczynając od leczenia celowanego, chciałam Państwu tu przedstawić troszkę tło tego, o czym będę mówić później. Czy jest to taki typ terapii antyrakowej, który wpływa na białka kontrolujące komórki nowotworowe, jak one wzrastają, jak one się dzielą i rozprzestrzeniają. I w porównaniu z taką standardową chemioterapią, one tylko i wyłącznie targetują komórki nowotworowe. Natomiast chemioterapia powoduje, że cały organizm jest zaatakowany przez bardzo, bardzo toksyczne leki. I terapia celowana jest taką podstawą medycyny spersonalizowanej. I jak Państwo tu widzą na ekranie, mamy tabelkę przedstawiającą różne typy leczenia w raku, więc mamy standardową chemioterapię, która zalety zdecydowane są, że zmniejsza wielkość bądź szybkość rozwoju guza, a dzięki temu później można zastosować leczenie chirurgiczne. Natomiast ma dużo efektów ubocznych, o których Państwo na pewno słyszeli wcześniej, czyli na przykład utrata włosów, uszkodzenie jelit i nudności. No i przede wszystkim limitacją chemioterapii jest to, że jest niespecyficzna, czyli tak jak mówiłam wcześniej, że atakuje też komórki zdrowe człowieka, oraz nowotwory są dość sprytnymi, że tak powiem, tworami, ponieważ są w stanie wytworzyć oporność na chemioterapię. Natomiast leczenie celowane jest bardziej specyficzne, czyli targetuje tylko i wyłącznie komórki nowotworowe i powoduje, nie uszkadza komórek zdrowych, więc jest mniej obciążające pod tym względem dla organizmu człowieka. Natomiast oczywiście ma swoje efekty uboczne, jak to każde leczenie, czyli na przykład problemy z wątrobą, biegunki, wysypki. Niestety, podobnie jak to ma w przypadku chemioterapii, nowotwór jest w stanie wytworzyć pewną oporność. I stosunkowo nowa terapia w leczeniu raku to są immunoterapie, kiedy wykorzystuje się układ immunologiczny człowieka do walki z nowotworem. Jest bardzo skuteczna, kiedy inne terapie zawodzą, natomiast może dojść do tak zwanej agresji autoimmunologicznej, kiedy organizm człowieka się w zasadzie zaczyna zwalczać sam siebie. I kolejny taki mit, limitacja tego jest to terapia bardzo indywidualna i jest bardzo, bardzo droga w wykorzystaniu. Natomiast, żeby w ogóle mówić o leczeniu celowanym,
na początek trzeba by było zidentyfikować, co jest celem molekularnym do takiego leczenia, czyli zbadać genetycznie nowotwór, scharakteryzować go, jakie posiada mutacje w jego genomie i jakie konkretne leczenie jest w stanie pomóc takiemu pacjentowi. I żeby takie cele molekularne wykryć, niezbędne jest w ogóle rozwinięcie bardzo specjalistycznych testów molekularnych, które te zmiany wykrywają. Według ankiety przeprowadzonej na świecie przez Instytut Raka w Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano 5 głównych barier przeprowadzania testowania molekularnego, jakie Państwo widzą tutaj na tym schemacie. I przede wszystkim nie ma różnicy między krajami rozwijającymi bądź krajami rozwiniętymi, że główny powód, dlaczego te testowanie nie jest takie obecne, jest koszt takiego testowania, ale poza tym czas, ponieważ jeżeli to od pobrania próbki do wyniku mija na przykład 2-3 tygodnie, bądź nawet i 6 tygodni, w tym czasie pacjent w zaawansowanym stadium raka może już nawet umrzeć, bądź jego rak może ulec zmianom genetycznym, które już nie będą tak naprawdę ważne do podjęcia leczenia. Świadomość tego, że w ogóle takie testowanie istnieje, to nawet wśród onkologów, niewielu onkologów ma dostęp do informacji na temat najnowszych technologii, jakie testy można wykonać. Następnie dostęp. Wiele takich technologii do testowania genetycznego istnieje w takich dużych, scentralizowanych laboratoriach, do którego mniejsze miejscowości, mniejsze przychodnie po prostu zwyczajnie nie mają dostępu. Oraz jakość, ponieważ żeby wykrywać te zmiany genetyczne, te testy muszą być bardzo czułe i jakość tutaj jest ważna. Jak to się wszystko ma do raka płuc? Na raka płuc diagnozowanych jest około 2 milionów ludzi rocznie na świecie, więc jest to bardzo duża liczba pacjentów, z czego 30% pacjentów nie przeżywa więcej niż 5 lat po późnej diagnozie. Rak płuc jest jeden z najbardziej popularnych raków diagnozowanych wśród pacjentów z chorobą nowotworową, ponieważ jest to prawie 12% pacjentów, z czego odpowiada za 18,5% śmierci wśród pacjentów z chorobą nowotworową, więc odsetek jest bardzo wysoki i niestety tylko 50% pacjentów z rakiem płuc ma dostęp do testowania molekularnego i tutaj mówimy te 50% to tak naprawdę jest w krajach rozwiniętych jak Stany Zjednoczone, a w Europie można powiedzieć, że nawet ten odsetek jest niższy. Natomiast rozwój nowoczesnych terapii targetowanych znacząco poprawiło statystyki podatności na leczenie i przeżywalności dla pacjentów w zaawansowanym stadium raka płuc w porównaniu z zastosowaniem standardowej chemioterapii i na świecie obecnie wdrożono 5 efektywnych terapii targetowanych, które znajdują mutacje w genach takich jak EGFR, ALK i ROS1, ale dodatkowo naukowcy pracują poprzez badania kliniczne nad rozwinięciem kolejnych terapii obejmujących wiele nowych zmian w różnych genach. I teraz jak to do tego wszystkiego ma się to krążące DNA nowotworowe, jak jest w tytule? Więc jak Państwo zobaczą tutaj na schemacie, mamy przedstawiony nowotwór i jego komórki. I komórki nowotworowe mogą poprzez zamieranie wydzielać do krwiobiegu DNA, które się nazywa cyrkulujące bądź krążące DNA nowotworowe. Ono stanowi w ogóle DNA, częścią DNA pozakomórkowego w krwiobiegu. Dodatkowo komórki nowotworowe mogą oddzielać się od swojej stałej masy nowotworu i tworzą tak zwane krążące komórki nowotworowe. I dzięki temu można pobrać próbkę krwi od pacjenta i wykrywać to DNA z nowotworu bez korzystania z standardowej biopsji tkankowej, ale po prostu za pomocą płynnej biopsji, czyli krwi, wykrywać, czy nowotwór jest obecny w organizmie pacjenta oraz jakie ma charakterystyki genetyczne.
Dlaczego w ogóle warto zmienić typ biopsji? Chciałabym tutaj przedstawić, że płynna biopsja jest dużo mniej inwazyjna w porównaniu z biopsją tkankową. Mogą Państwo sobie wyobrazić w raku płuc, często rak jest umiejscowiony w bardzo złym miejscu i żeby w ogóle pobrać tkankę z takiego raka, to trzeba przeprowadzić w zasadzie zabieg albo bronchoskopii, albo bardziej otwarty zabieg, gdzie trzeba się po prostu dostać do tej tkanki. Natomiast płynna biopsja jest to jak zwykłe pobranie krwi, które można robić tak naprawdę bardzo często, więc jest dużo szybsza metoda, dużo czulsza, jest też pozwala na ciągłe monitorowanie rozwoju choroby, monitorowanie odpowiedzi na leczenie. Minusem tej biopsji płynnej jest to, że nie pozwala na ocenę histologiczną nowotworu oraz nie wykrywa heterogeniczności nowotworu. Heterogeniczność polega na tym, że nowotwór w swojej strukturze ma wiele komórek i niektóre komórki mogą mieć inną charakterystykę genetyczną w porównaniu z innym zespołem komórek. Jeżeli chodzi o biopsję tkankową, jak już wspomniałam, może być to bardzo inwazyjna, długotrwała, niska czułość, jest kosztowna, ponieważ często wymaga właśnie operacji. Plusem za to jest pozwala na tą ocenę histologiczną, natomiast mogą Państwo sobie wyobrazić, że takiej biopsji nie można pobierać za często i w zasadzie po pierwszym badaniu histologicznym następnie już po prostu się nie przeprowadza kolejnych biopsji. I jeżeli chodzi o ilość krążącego DNA nowotworowego, tak jak w tytule, szukamy igły w stogu siana, ponieważ jak Państwo wezmą sobie taką próbkę krwi, to w próbce krwi mają Państwo oprócz DNA nowotworowego całe DNA z różnych komórek ciała organizmu. I jak to się ma do wielkości nowotworu, więc jak Państwo sobie wyobrażą i zobaczą sobie na stronę prawą tego slajdu, 1 mg, czyli bardzo malutki nowotwór, będzie miał tylko jedną cząsteczkę tego DNA na 10 milionów zdrowych cząsteczek DNA w organizmie. Czyli frakcja tego ctDNA, jak Państwo mają zapisane tutaj, to jest 0,00001%, czyli bardzo niewielki procent z tego, co Państwo pobiorą jako materiał, jest to, czego Państwo szukają, czyli jest to ta przysłowiowa igła w stogu siana. I na ten moment żadne technologie nie pozwalają na wykrywanie takiego DNA. Natomiast jak wraz z rozwojem choroby wzrasta wielkość nowotworu, dzięki temu przy 1-gramowym guzie już można zacząć wykrywać ctDNA we krwi. Natomiast jeżeli dochodzi do jeszcze znacznego powiększenia guza, czyli mówimy o 10 gramach, to już wszystkie technologie obecne na rynku są w stanie takie zmiany wykrywać. A w szczególności już później, jak dochodzi do choroby przerzutowej i tych zmian nowotworowych jest wiele, jest to absolutnie możliwe nawet z bardzo prostymi technologiami wykryć. Jeżeli chodzi o charakterystykę ctDNA, jak Państwo się skupią na razie na lewą stronę, jest tutaj pokazany wykres, gdzie pokazana jest długość ctDNA w parach zasad w porównaniu z ilością tych fragmentów i można zauważyć, że ctDNA jest krótsze niż to normalne DNA i to można wykorzystać później w diagnostyce. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zmiany zidentyfikowane w ctDNA, 65% zmian w ctDNA jest dokładnie takie same, które można znaleźć w tkance nowotworu. Natomiast jak widać jest tutaj rozróżnienie, że 22% zmian genetycznych jest tylko dostępnych w ctDNA i to wynika z tej heterogeniczności nowotworu, ponieważ w zależności jak się pobierze tkankę, to można trafić na zmianę genetyczną bądź nie, natomiast ctDNA pozwala zobrazować całość genetyczną nowotworu. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w tkance, to jest ich 12%, wynika to właśnie z tej czułości, ponieważ jeżeli nowotwór jest mały, to pewne zmiany jeszcze nie będą widoczne we krwi. Kolejna rzecz, która jest istotna, jak Państwo spojrzą na dół tego slajdu, jest wykres pokazujący, jak koncentracja ctDNA się zmienia w czasie choroby, więc jeżeli dochodzi do diagnozy, to koncentracja ctDNA jest bardzo wysoka.
Następnie następuje zastosowanie terapii ze względu na to, że terapia powoduje niszczenie komórek nowotworowych. Bardzo duża ilość tego cDNA jest uwalniana do krwiobiegu, dlatego widzą Państwo ten pik, gdzie koncentracja cDNA jest wysoka. Następnie poprzez terapię zmniejsza się ilość cDNA, ponieważ zmniejsza się ilość nowotworu w organizmie i jeśli leczenie jest skuteczne, następuje remisja. Natomiast jeżeli nie wszystko jakby zostało wyleczone, to może dojść do tak zwanej minimalnej choroby resztkowej, gdzie bardzo mała ilość cDNA zostaje w organizmie, to znaczy, że jest gdzieś tam komórki nowotworowe istnieją w organizmie człowieka i jeżeli terapia nie jest kontynuowana, to może dojść do nawrotu choroby. I poprzez monitorowanie cDNA we krwi można po prostu zauważyć ten moment dość wcześnie i albo zastosować dodatkową terapię i ta terapia jest skuteczna, więc znowu obniżamy ilość cDNA we krwi. Natomiast jeżeli nowotwór nabiera oporności na tą terapię, następuje wzrost cDNA i co należy zrobić? Po prostu zmienić terapię na inną i dzięki temu znowu można obniżyć cDNA w krwi. I jeżeli spojrzymy na wykres, jak to się dzieje tak naprawdę w czasie leczenia i jaka jest podróż pacjenta, więc najpierw cDNA można zastosować w zasadzie do wykrycia nowotworu, czyli jest to bardzo wczesna, choroba wczesna lub bez przerzutów i dzięki temu można dobrać leczenie i zazwyczaj to jest albo operacja bądź radioterapia. Następnie krążące DNA nowotworowe można wykorzystać do prognozy przebiegu choroby, ponieważ niektóre markery genetyczne nie powodują doboru terapii, nie mówią nam, jak tutaj leczyć pacjenta, ale mówią nam, jaka jest szansa, że ten pacjent przeżyje 5, 10 czy 20 lat z chorobą nowotworową. Następnie, jeżeli leczenie zostało zastosowane, można wybrać krążące DNA nowotworowe do wykrycia tej minimalnej choroby resztkowej oraz monitorować odpowiedź na terapię i to zazwyczaj się dzieje w czasie nawrotu lub choroby przerzutowej. Kolejna rzecz, do którego krążące DNA nowotworowe się wykorzystuje, jest to analiza mechanizmu oporności. I teraz tak naprawdę najważniejsza rzecz, czym ja się zajmuję w swojej pracy, rozwijamy technologie wykrywające mutacje w ctDNA i przez ostatnie lata tych technologii wiele się pojawiło i tutaj jest bardzo taki skrócony schemat tych różnych technologii i można je podzielić na w zasadzie 3 różne technologie. Pierwsze to oparte na technice łańcuchowej reakcji polimerazy. Myślę, że w czasach COVID-a wiele osób słyszało o technice PCR. Ona nie służy tylko do wykrywania COVID-a, natomiast jest jedną ze standardowych reakcji wykorzystywanej w biologii molekularnej. Obecnie tej techniki jest bardzo wiele odmian i oprócz takiej znanej od lat 80. technologii jest dużo nowych wersji, które są dużo czulsze niż poprzednie. Następnie techniki oparte na sekwencjonowaniu następnej generacji oraz technologii, którą rozwijamy w firmie BioFidelity, czyli jest opartej na reakcji pirofosfolizacji. Jeżeli Państwo spojrzą na schemat, tutaj jest pokazana, jaka jest czułość technologii, więc pierwsze technologie wykrywające zmiany w ctDNA były oparte na sekwencjonowaniu Sagera, ale czułość tego była niewielka, ponieważ trzeba było mieć tak naprawdę 100% ctDNA w porównaniu z tym zdrowym DNA. Natomiast w czasie rozwoju tych technologii pojawił się PCR w czasie rzeczywistym, sekwencjonowanie NGS i poprawiła się tego czułość. Ja skupię się na 3 ostatnich, które pozwalają wykrywać zmiany na czułości 0,01%. Jest to reakcja Aspire, NGS i PCR w kroplach. Nie będę
bardzo szczegółowo opowiadać o tych technologiach, natomiast chciałabym przedstawić tak naprawdę zalety i wady tych technologii. Pierwszą z nich to jest tak zwany DPCR, Digital PCR, który polega na tym, że reakcję PCR rozdziela się w małe krople bądź partycje i pozwala na to, że jedna cząsteczka DNA jest amplifikowana i sprawdzane jest zmiany genetyczne w tej cząsteczce DNA. Zalety tej technologii jest wysoka czułość, jest bardzo prosta instrumentacja, protokół laboratoryjny, szybka analiza danych, krótki czas oczekiwania na wynik, który jest niezmiernie ważny w dobieraniu terapii rakowych oraz nie jest to droga technologia. Problem jest z tym, że zmian genetycznych w raku jest bardzo, bardzo dużo i ta technologia nie pozwala wykrywać więcej niż tak naprawdę do 6 zmian genetycznych. No i minusem jest także, że wymagana jest znajomość sekwencji. Inną technologią jest NGS. Tu jest wersja zmodyfikowana, gdzie z genomu całego człowieka wyłapuje się tylko fragmenty, które się tak naprawdę nas interesują, czyli są to zazwyczaj geny związane z rozwojem raka, bądź geny, które w jakiś sposób w badaniach klinicznych zostały wykazane jako targety do terapii i zalety tej metody jest to, że wykrywa się ponad 1000 zmian genetycznych, czyli się tak naprawdę cały obraz genetyczny nowotworu za pomocą tej metody można zbadać. Dodatkowo niewymagana jest wiedza na temat sekwencji DNA, więc w ten sposób można wykrywać nowe targety do terapii, nowe mutacje. Wysoka czułość. Oraz jest to analiza ilościowa, czyli można tak naprawdę obliczyć, jaki procent DNA stanowi DNA nowotworowe. Natomiast wada przede wszystkim jest to ogromny koszt. Jest to skomplikowana instrumentacja, bardzo skomplikowany protokół laboratoryjny, bo zazwyczaj sama technologia trwa kilka dni, żeby wprowadzić próbki do sekwencjonowania oraz bardzo skomplikowana analiza danych i długi czas oczekiwania na wynik. Problem jest taki, że mieliśmy sytuację w przeszłości, że próbka pacjenta została pobrana, wykorzystano technologię NGS, wyniki przyszły po 2-3 tygodniach i do tego czasu w zasadzie pacjent zmarł i nic nie mogliśmy w tej kwestii zrobić. Więc ostatnią technologią, którą ja rozwijam w swojej pracy, jest technologia Aspire, która wykorzystuje bardzo mało znaną reakcję polimerazy. Zamiast amplifikować DNA, my wykorzystujemy to, że polimeraza może iść, że tak naprawdę w tył i depolimeryzować DNA. Zaletą tego jest to, że można wykrywać ponad 100 zmian i można się skupić na zmianach genetycznych, które mają jakieś zastosowanie w terapii celowanej. Wysoką czułość, bardzo prosta, wykorzystuje w zasadzie instrumentację, którą teraz wszystkie laboratoria w świecie mają, ponieważ wykorzystuje instrumentację, która wykorzystywana była w testowaniu na COVID. Bardzo prosta, szybka analiza danych. Natomiast wadą tej metody jest to, że tutaj musimy znać sekwencję DNA oraz jest to analiza jakościowa, czyli w zasadzie tylko mówi nam, czy dana zmiana jest, czy jej nie ma, natomiast w jakiej ilości nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. I podsumowując, w zasadzie w ostatnich latach wzrasta znaczenie analizy ctDNA w wykrywaniu i leczeniu zmian. Szczególny rozwój analizy ctDNA jest obserwowany w tych typach nowotworów, gdzie pobranie biopsji tkankowej jest bardzo utrudnione bądź kosztowne. Problem jest taki, że to ctDNA jest w bardzo niskiej koncentracji we krwi, więc istnieje potrzeba rozwoju technologii i lepszych metod izolacji. I wykorzystanie ctDNA w monitorowaniu rozwoju choroby nowotworowej jest możliwe, jeśli dostępne technologie będą tanie oraz zapewniały wynik w ciągu paru dni. Duże zainteresowanie naukowców teraz jest wokół tego, jak wykorzystać ctDNA do wykrywania raka w pierwszym, drugim stadium, kiedy większość typów raka jest uleczalnych. Dziękuję bardzo za uwagę.
Magda, bardzo Ci dziękujemy. Zapraszamy Cię tutaj powoli z powrotem do naszego stolika. Fascynująca opowieść o krążącym DNA nowotworowym. Powiedz mi, mam do Ciebie kilka pytań związanych na początek z Twoją pracą, a potem o Twojej przyszłości, o studiach. Zatem zacznijmy od tego, czym Ty się tak dokładnie zajmujesz w firmie Biofidelity. Między innymi poznaliśmy, czym się cała firma zajmuje jako taka, czyli pewnie tworzy różnego rodzaju metody wykrywania tego właśnie DNA, ale jaka jest Twoja dokładna rola w tym procesie? No. Ja to się śmieję, ponieważ jestem dyrektorem w firmie, więc się śmieję, że główną moją odpowiedzialnością jest siedzenie na spotkaniach na Zoomie ostatnio, ponieważ mam ich około 25 godzin tygodniowo takich spotkań. Natomiast całościowo kieruję zespołem 15 kobiet, gdzie połowę mojego zespołu zajmuje się rozwojem nowych technologii, więc mamy, o której ja tutaj nie wspominałam, mamy kompletnie nową technologię, nad którą pracujemy i to jest takie bardzo początkowe stadium, gdzie próbujemy jakby mieć pomysł na papierze i z tego pomysłu na papierze chcemy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie poprawić istniejące technologie w wykrywaniu cDNA. Natomiast druga część zespołu pracuje nad komercjalizacją już istniejącej technologii, czyli o której mówiłam. Czyli najpierw zaczęliśmy technologię, zobaczyliśmy, że działa, ale teraz chcemy to zamienić w produkt. Ten produkt no zaraz, za niedługo będzie już na rynku w Stanach Zjednoczonych, polegający na tym, że osoby w zaawansowanym stadium raka płuc będą miały dostęp do tego testu i dzięki temu lekarze, onkolodzy będą mogli dobierać prawidłowe terapie targetujące dla takich pacjentów. Super, czyli to są tego typu metody, które będą w stanie ratować życie, bo trzecie stadium nowotworu to już jest to prawie końcowe, jest jeszcze tylko czwarte, więc rzeczywiście jest to obiecujące. No skoro opracowujecie techniki wykrywania DNA nowotworowego, to się zastanawiam, musicie też współpracować z różnymi instytucjami, czy to ze szpitalami, czy również z instytucjami państwowymi. Czy jest zainteresowanie w Wielkiej Brytanii państwa waszymi wynalazkami, waszymi produktami, waszymi opracowanymi, zoptymalizowanymi technikami? Więc zanim wprowadzisz się produkt na rynek, my przeprowadzamy tak zwany beta testing i do tego jakby projektu testowania wczesnego zaprosiliśmy kilka instytucji ze Stanów Zjednoczonych. Jedna z nich to jest MD Anderson, to jest taki ogromny szpital w Houston w Teksasie. Będziemy współpracować też z Uniwersytetem z Pensylwanii, więc ten projekt się dokładnie zaczyna za 3 tygodnie. Plus do tego pracujemy z Medical College of Wisconsin i Brigham and Women's Hospital w Bostonie, więc są to instytucje, z którymi tak naprawdę oni nam pomagają stwierdzić, czy na pewno ta technologia działa tak, jak powiedzieliśmy, też sprawdzają, czy rzeczywiście im odpowiada cały ten protokół, czy chcieliby coś zmienić, więc oni są takimi jakby pierwszymi odbiorcami. Jeżeli chodzi o zainteresowanie rynku medycznego na temat tych technologii, jest ono ogromne. Mamy bardzo dużo sygnałów mówiących o tym, że jest potrzeba czegoś, co jest proste i tanie i jest jakby przeciwstawne do sekwencjonowania, które mówi dużo, natomiast jest to zbyt drogie, żeby to wdrożyć gdzieś tam w takim codziennym leczeniu pacjentów. Myślę, że te opracowywane przez Was techniki są też dużo szybsze, mam wrażenie, i może każdy szpital być wyposażony sam w taki sprzęt. Nie każdy szpital może mieć instrumenty do NGS-u, natomiast każdy szpital może być wyposażony w prostą aparaturę, którą pewnie ma w związku, jak sama powiedziałeś, z COVID-em. Także jest to, myślę, bardzo duży krok do przodu, szczególnie duża nadzieja dla osób, które chorują i cierpią na nowotwory. Także... Ja miałam ostatnio nawet taki pomysł i stwierdziliśmy, no trochę wzorując się na COVID-zie, chcielibyśmy mieć też takie mobilne laboratorium, czyli w wanie, po prostu mieć wana w środku, ten cały sprzęt i jeździć po prostu w różne nawet takie miejsca bardzo... Profilaktyka, bardzo szeroko zakrojona, szybka profilaktyka, czyli no to teraz też raczej w mniejszym stopniu działa najczęściej, no bo są te autobusy różnego rodzaju, ale
też trzeba czekać tam na wyniki, więc to nie jest takie szybkie. No super to jest. Ale będziecie to robić w Wielkiej Brytanii, czy? Na razie robimy to w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z tego, że dostęp do testowania genetycznego jest dużo łatwiejszy w Stanach Zjednoczonych, natomiast następnym etapem będzie Europa. No i ze względu na Brexit, no musimy osobno Wielką Brytanię tutaj zastosować. Więc zdecydowanie to jest następny krok. Natomiast na ten moment głównie nasze badania będą dostępne przez nasze laboratorium kliniczne w Stanach Zjednoczonych. Docelowo w przyszłym roku chcemy wypuścić na rynek kit, gdzie po prostu każdy z laboratorium będzie mógł sobie go kupić prosty, łatwy, i sobie samemu robić ten test. Super, powiedz mi, no powiedziałaś nam, że tutaj większość twojego czasu zawodowego w tej chwili to spotkania różnego rodzaju na różnych szczeblach, ale powiedz mi, czy ty naprawdę tam w głębi duszy porzuciłaś już zawód naukowca? Nie, no ja przede wszystkim jestem naukowcem. To jest nawet jak mnie się ktoś pyta teraz, czym się zajmuję, to ja nawet nie mówię tam żadnego tytułu, nic, ja mówię, ja jestem naukowcem. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ta wiedza technologiczna na moim stanowisku jest absolutnie niezbędna, żebym ja w ogóle wykonywała moje obowiązki. Może sama już niestety nie pracuję w laboratorium, chociaż szczerze mówiąc, jak tylko dziewczyny potrzebują pomocy, to ja nawet idę i podpisuję próbówki, żeby tylko wrócić do tego laboratorium. I jakby jestem osobą, która zamiast projektować pojedyncze eksperymenty, ja projektuję cały projekt. Co my musimy zrobić, jakie eksperymenty, jakie pytania eksperymentalne my zadajemy i robimy to z całym zespołem, bo to nie jest tylko ja, nie jestem tylko ja, ale cały zespół i jakby ja kieruję tym projektem, ale to jest typowo z punktu widzenia naukowca, nie osoby, która tym zarządza. Czyli rozumiem, że twoje wykształcenie jest super ważne w tym, co robisz. Czy możesz nam tutaj powiedzieć mniej więcej, jakie jest to twoje wykształcenie? Bo to też jest ciekawe, nie jesteś tylko samym biotechnologiem, ale studiowałaś na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach także inne kierunki. Jakbyś mogła coś pokrótce powiedzieć o tej twojej karierze, nawet począwszy od studiów, potem przez doktorat i ewentualnie przez wszystkie kolejne etapy twojej kariery zawodowej, które doprowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś teraz, bo wszystkie te technologie musiałaś poznać. Pytanie, gdzie je poznałaś? Więc jak zaczynałam studia, czyli musimy się dość mocno, ile tam, 18 lat temu jeszcze cofnąć, ja do końca nie wiedziałam, co chcę robić i dlatego wybrałam MISMAP i studiowałam i biotechnologię, i informatykę, bo gdzieś tam zawsze komputery, gdzieś tam mnie kręciły też ta strona, gdzieś te rzeczy i na ten czas ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jak bioinformatyka istnieje, bo to były początki bioinformatyki. Się okazało, że ta informatyka ma ogromne zastosowanie w biologii, ale też fakt, że studiowałam informatykę, a tam było bardzo, bardzo dużo matematyki, pomaga mi do dziś, ponieważ w pracy współpracuję z programistami i współpracuję z matematykami. Więc ta wiedza, może ja sama już nie programuję i nie próbowałabym tego robić, natomiast wiedza na ten temat, jak to się robi i że istnieją różne narzędzia informatyczne bądź matematyczne, pomaga mi w codziennej pracy z nimi i z tym, co ja tak naprawdę chcę wyłuskać z danych biologicznych, jaką odpowiedź z ich strony analiz, a także piszemy programy do analizy danych i też znowu pomaga mi to powiedzieć tak, ja w sumie chcę, żeby ten program wyglądał tak, ponieważ chcę to i to z niego uzyskać. Więc zdecydowanie ta szersza wiedza pomaga i mimo, że może na co dzień już nie jestem programistą, pomaga mi jakby w tych kontaktach i takim szerszym spojrzeniu. I w zasadzie no, do 5. roku studiów zajmowałam się obiema tematykami i biologią, i informatyką. Następnie na doktoracie zajęłam się tylko i wyłącznie taką częścią laboratoryjną i zajmowałam się funkcjonalną charakterystyką genów związanych z reparacją DNA w roślinach u jęczmienia. I to mi tak naprawdę pokazało, że uwielbiam pracować w laboratorium. Że może dla wielu osób wydaje się to absolutnie nudne, że my tam siedzimy z tymi pipetami i mieszamy, jak to moja koleżanka zawsze określa, transparentne płyny ze sobą i później coś z tego mamy. Natomiast ja po prostu uwielbiam pracę w laboratorium,
pod wieloma względami. To, że później dostaje się ten wynik i nagle miało się jakąś hipotezę badawczą i ona się albo potwierdza później w wyniku eksperymentu, albo kompletnie coś nowego się odkrywa i w zasadzie to jest nowa wiedza, której się wcześniej nie miało. Powstaje kolejne pytanie. Tak, Dlaczego? i powstaje kolejne pytanie, dlaczego, co my chcemy zrobić. Natomiast kolejny aspekt, który ja uwielbiam akurat w laboratorium, jest też aspekt taki trochę drużynowy, ponieważ w laboratorium się siedzi z grupą osób i my tam sobie pipetujemy, ale zawsze gadamy też o życiu, trochę plotkujemy i ten aspekt socjalny, szczerze mówiąc teraz, gdzie już w tym laboratorium jestem mniej, bardzo mi brakuje tego, ponieważ my się poznawałyśmy jako grupa dziewczyn, bo ja pracuję z kobietami i po prostu rozmawiałyśmy o wszystkim, tak? Ponarzekałyśmy na mężów, jak to zawsze bywa, ponarzekałyśmy na życie albo pośmiałyśmy się z czegoś, więc ten aspekt socjalny też tego i taki jest super ważny w ważny. pracy laboratoryjnej. No dobrze, a twoje doświadczenie zawodowe po ukończeniu doktoratu wyjechałaś do Wielkiej Brytanii. I jak to się potoczyło, że ty się znalazłaś nagle w firmie, w której obecnie pracujesz? Bo to też są burzliwe losy. To nie jest tak, że od razu tam trafiłaś, prawda? Tak, ja szczerze mówiąc, mam dużo szczęścia w życiu, bo to inaczej nie można nazwać. Ja najpierw byłam w bardzo małym startupie, który to nie było moja bajka, my tam robiliśmy różne dziwne rzeczy, więc bardzo szybko stwierdziłam, że muszę zmienić i znalazłam pracę w firmie Base4, która zajmowała się rozwojem swojej własnej technologii sekwencjonowania. Czyli wiadomo, wszyscy wiedzą NGS i Illumina, natomiast my pracowaliśmy nad kompletnie nową technologią, bardziej coś w stylu jak jest PacBio, czyli długi odczyt. I tam pracowałam przez ponad 3 lata. Natomiast nam się udało w końcu tą technologię stworzyć, natomiast to już było na takim etapie, kiedy rynek, inwestorzy nie bardzo byli zainteresowani inwestowaniem w technologię sekwencjonowania, bo już Illumina miała 90 parę procent rynku i oni tak mówią, dobra, to po co się w ogóle tym zajmować? Ale w tym czasie mój szef stwierdził, że no dobra, ale my rozwinęliśmy tyle różnych ciekawych technologii tam, do czego to można zastosować. I właśnie jedną porcję z tych technologii przysposobiliśmy do wykrywania CTNA i zrobiliśmy spin-out jako BioFidelity. Więc ja pracuję z tym samym szefem już, teraz będzie 8 rok i początkowo nas trójka z Base4 przeszła do BioFidelity. W sumie było 2 szefów i my 3 dziewczyny w laboratorium i w piątkę stworzyliśmy 3 lata temu tą firmę. Więc miałam to szczęście spotykać bardzo fajnych ludzi. W Base4 współpracowałam z fizykami, chemikami, programistami, bardzo fajne środowisko ludzi, bardzo kreatywne i dzięki temu się też dalej uczyłam tego szerszego spojrzenia na problem, nie tylko z tej funkcji biologicznej. No i później jak już zrobiliśmy spin-out do BioFidelity, to tak zostało i teraz firma obecnie jest około 60-osobowa. Więc czyli mocno się przez ten czas rozwinęła. No i mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijać. I zostając w tym temacie, jakie masz plany zawodowe? Czy w ogóle, Magda, czy ty coś w ogóle w życiu planowałaś? W sensie tak, że masz taki plan na życie, do tego roku zrobię to, do tego to. Czy po prostu czekasz na tę okazję, którą przyniesie ci życie? Czyli czy ty w ogóle masz jakieś plany zawodowe, czy raczej dajesz temu płynąć? Nie, absolutnie nie mam żadnych takich wytycznych, że nie wiem, niektórzy mają tak spreadsheet w Excelu na 20 lat, plany zawodowe. Ja czegoś takiego nie mam. Bardziej biorę okazję jak jest. Czyli ja po prostu robię swoje, pracuję nad tym, co lubię i się angażuję 200%, a ten rozwój w kierunku awansów przychodzi po prostu jakby samo z siebie. To nie jest tak, że ja myślę, ja chcę być dyrektorem czegoś. Absolutnie nigdy takiej opcji nie było. W zasadzie teraz ta pozycja przyszła troszkę przez przypadek. Wróciłam w zeszłym roku z urlopu macierzyńskiego i zajmowałam się tym rozwojem technologii, tej wczesne etapy, gdzie byłam absolutnie szczęśliwa, bo to jest moja bajka. Natomiast w kwietniu mój szef przyszedł i powiedział, słuchaj, no mamy potrzebę, żeby ktoś się też zajął tą komercjalizacją. Ja muszę zwrócić, ja nie mam doświadczenia w tym, ja nigdy tego nie robiłam, więc ja się uczę dzień w dzień, jak to robić. No ja mówię, no dobra, no to spróbuję, ale od razu była umowa taka, że jeżeli mi się to nie spodoba, to mam przyjść do niego i powiedzieć i wtedy poszukają po prostu kogoś tu. Super. Super, że to się tak udało i też zafascynowało mnie fakt, że w twojej firmie pracuje aż tyle kobiet.
Jest teraz w Polsce taki ruch, nazywa się Era Nowych Kobiet, która jest finansowana przez Joannę Przytakiewicz między innymi, która wspiera kobiety w takim tworzeniu własnej niezależności finansowej i w dążeniu do swoich takich aspiracji zawodowych. I to, co mówisz, też jest bardzo ciekawe, bo jak sama powiedziałaś, nie miałaś aspiracji, żeby zostać takim dyrektorem. Stało się to po części trochę z losu. No i właśnie pytanie, czy w waszej firmie są takie działania, które wspierają kobiety? Czy możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? No, ja muszę podkreślić, no mój zespół to jest 15 kobiet, a cała firma, myślę, że 70% to są kobiety. Natomiast jak już się zaczniemy zagłębiać, gdzie te kobiety są na różnych szczeblach kariery, to niestety większość kobiet jest na tych niższych stanowiskach, a w tych wyższych stanowisk już zaczyna się ta większa proporcja mężczyzn. A dlaczego, jak myślisz? Tak I dla mnie jedną z prostych odpowiedzi jest to, bo my rekrutujemy cały czas i ja zauważyłam, po prostu kobiety lubią jakby umniejszać swoje zasługi. My mamy stanowisko na przykład senior scientist, gdzie trzeba mieć tam x lat doświadczenia i kobiety, które mają nawet 20 lat doświadczenia, one nie zaaplikują na to stanowisko, one zaaplikują na stanowisko niższe. Natomiast mężczyźni się nie boją tych wyzwań. Oni wiedzą, może nie mam za tyle doświadczenia w tym, ale spróbuję. Czemu nie? Może mnie zatrudnią, może się tam wykażę. I oni czasami bez doświadczenia w ogóle od razu aplikują na wyższe stanowiska. To jest... Nasza rada jest taka, że trzeba aplikować i być odważnym. Tak. I ja osobiście nawet ostatnio zatrudniliśmy jedną z koleżanek i ona zaaplikowała na niższe stanowisko. Ja od razu powiedziałam, my ją zatrudniamy na wyższe stanowisko. Jak z nią rozmawiam, mówię, Anna, czemu ty tak zaaplikowałaś? Ona mówi, no bo ja nie wiedziałam. A ja mówię, no nie, no musicie dziewczyny wierzyć w siebie zdecydowanie, nie bać się porażek. Bo porażki są czymś naturalnym. Tak. I na szczęście tego typu porażki nie są śmiertelne. Także trzeba próbować szczęścia. Tak. To jest szczęście. Super, Magda. Na koniec dziękuję ci bardzo, że do nas dotarłaś. Na koniec mam dla ciebie takie szybkie pytania, które pozwolą też wszystkim troszkę cię poznać od takiej prywatnej, mam nadzieję, strony. Więc pracowałeś z różnymi organizacjami, z różnymi ludźmi. Z kim współpraca była dla ciebie największą frajdą? Chyba taki mały bardzo projekt, z niego nic nie wyszło, co prawda, więc nieudany. Z Denisem Lo. Denis Lo to jest ojciec nieinwazyjnej diagnostyki prenatalnej, kiedy się pobiera z krwi matki DNA i wykrywa się, jakie zmiany genetyczne płód u tej matki ciężarnej może mieć. I to zdecydowanie to był taki ciekawy projekt, no bo Denis Lo to jest taki, tak jak mówię, król w tym wszystkim. Dlaczego uważasz, że osiągnęłaś sukces? Jaka cecha twojej osobowości, charakteru, usposobienia o tym zadecydowała? Zdecydowanie wśród storaków upór, to mogę powiedzieć. Ciężka praca. Zapytałam się też moich koleżanek, one powiedziały, że potrafię zadecydować wszystko w 5 minut, jak musi być zrobione i nie bać się tych porażek. No to jest najważniejsze. Twoje największe osiągnięcie to, co byś uznała do tej pory za twoje największe osiągnięcie? Ja to powiem nie ze względu na tytuły, nagrody, tylko powiem, że po prostu pracuję w pracy, którą lubię, z moją pasją i jeszcze mi za to płacą. Więc to jest sukces. To jest sukces. Na to pytanie chyba każdy już będzie w stanie odpowiedzieć, znając cię. Praca przy biurku, komputerze z ludźmi, czy praca w laboratorium? Z ludźmi w laboratorium. Z ludźmi w laboratorium. Wielka Brytania czy Polska? Na ten moment Wielka Brytania, natomiast nie wykluczam powrotu do Polski. I ostatnie pytanie. Czy masz coś, co ostatnio oglądałaś, co cię czytałaś, słuchałaś, co cię powaliło na kolana? No więc ja nie mam czasu, więc tutaj jest problem, bo mam małe dziecko, więc o czytaniu, oglądaniu czegoś, co jest ambitne, nie ma mowy, ponieważ już mój umysł nie jest w stanie tego ogarnąć. Natomiast czytałam ostatnio książkę, jest to 5 dysfunkcji zespołu Patryka Lencioniego, który mówi, jak budować zespół, żeby osiągał sukces. I zdecydowanie jest to takie otwieranie, bo kiedyś miałam trochę inne podejście do zarządzania, natomiast ta książka mnie nauczyła, że trochę inny sposób zarządzania jest ważny. A jaki?
No praca zespołowa Praca przede zespołowa. wszystkim. Nie Super. wszystko ja jako taki dyktator muszę o wszystkim decydować. Zdecydowanie Tak, trzeba tak. dać wolność Tak. ludziom w podejmowaniu ich własnych decyzji i dawaniu im obowiązków. Także z tego. Super, Magda, bardzo Ci dziękujemy za spotkanie. 40 minut upłynęło raz, dwa. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję się wspólnie spotkać. A Państwa zapraszam o równej godzinie 11 na kolejny wykład Marcelinie Firkowskiej. Dowiemy się coś o komercjalizacji nauki w Polsce, między innymi. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam gorąco. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.